Cześć Robert. Cześć! Czołem, cześć, miło Cię widzieć. Często wracasz do miejsc, które umieszczasz w swoich książkach? Zdarza mi się, ale wiesz, czy to jest często? Nie, chyba nie. Natomiast lubię wracać do tych miejsc. A dzisiaj jesteśmy w MOD21. Mam nadzieję, że się będzie działo dużo dobrego. No co, idziemy? Robert, powiedz, lubisz takie spotkania z czytelnikami? Bardzo lubię. To jest w ogóle najważniejsza taka część tego wszystkiego, co autor robi, bo autor co robi? Siedzi i pisze w domu, nie ma kontaktu z ludźmi, jest odcięty od świata, a spotkania są po to, żeby ten kontakt znowu nawiązać. Z Maćkiem Wróblewskim znamy się od szkoły podstawowej. Tam się poznaliśmy i tam ze sobą rozmawialiśmy i graliśmy w piłkę na boisku i tak dalej, i tak dalej. I tu nagle spotykamy się w MOD21 po latach. To jest coś niesamowitego, ale w relacjach to niezwykle cenię, że nie ma między nami tej bariery. Ta relacja zostaje przeniesiona 20 parę lat później. I po takiej serii pytań, jakby takiej klasycznej rozmowy, jeszcze pozwolimy publiczności zadawać trochę pytań. No i ulubiona część każdego autora, kolejna mam nadzieję, czyli autografy i zdjęcia. Super. Pierwsze pytanie, które chciałam Ci zadać, to jest jak Ci się podoba w ogóle nasz zakład produkcyjny? Czy spotykasz się w takich miejscach niestandardowych? To jest zupełnie niebywała historia dla autora mieć spotkanie autorskie w takim miejscu, więc to jest super, tym bardziej, że to miejsce pojawia się w mojej powieści, więc to jest w ogóle jakiś taki, wiesz, dodatkowy element, który buduje całą tą narrację i to, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy. Pani Herman usłyszała swoje nazwisko wypowiedziane z silnym niemieckim akcentem. Odwróciła się i ujrzała siwego faceta z głębokimi zakolami. Teodor Kaczmarczyk, jestem prezesem firmy, skłonił się szaleństwa. Pan prezes zawsze na to. Miał na sobie elegancki prążkowany garnitur szyty na miarę i białą koszulę ze sztywnymi mankietami rozpiętą pod szyją. Wszystko się zgadza, proszę bardzo. Wszystko się zgadza. No, bohaterem książki nie jest być tak łatwo. Czytam kryminały, mam trochę mało czasu na czytanie książek, ale oczywiście tą książkę przeczytałem. Cieszyliśmy się, że naprawdę, że autor książki miał ideę, żeby przekazać pieniądze na pomoc dzieciom. No tak to już jest w życiu, że te organizacje, które dźwigają na swoich barkach ten trud walki o człowieka, walki o zwierzęta, no borykają się z olbrzymimi problemami finansowymi. W związku z tym, jeśli w jakimś momencie jesteś w stanie sobie powiedzieć, ok, dlaczego miałbym nie wesprzeć? Mogę przejeść te pieniądze, mogę te pieniądze wydać głupio. No to po co? No to może mogę coś zrobić z tymi pieniędzmi lepszego. To jest za każdym razem ładowanie akumulatorów. Po to robię, żeby się spotykać z czytelnikami. Ja piszę dla moich czytelników. Lubię ten moment, w którym rezonujemy na spotkaniach, w którym ja słyszę, co im się podoba w tych powieściach, co im się nie podoba, czym byliby zainteresowani. To jest dla mnie najważniejsza rzecz, spotkania autorskie.